Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj przygotujemy sobie przepis, który pojawił się już na wielu platformach i w końcu jest w naszych Lidl Mixach. Będzie to burger XXL, przepis, który setki razy pojawiał się na różnych rodzajach grup na Facebooku. Pisaliście, że jest świetny, robiliście wielokrotnie, stwierdziliśmy, że na naszym kanale go jeszcze nie ma i to jest dzień, w którym on się pojawi. Jeżeli jesteście ciekawi, jak on wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego materiału. Do naszego hamburgera będziemy potrzebowali 200 g wody, 20 g drożdży świeżych, 1 łyżeczka cukru, 500 g mąki pszennej, 2 łyżeczki soli, 30 g oleju rzepakowego, 1 jajko. Do nadzienia jedno opakowanie chudego boczku w plastrach 100 g, 80 g cebuli przekrojonej na pół, 1 ząbek czosnku, 30 g oleju rzepakowego, pół kg mięsa mielonego wieprzowo-wołowego, 1 łyżeczka soli, 1/4 łyżeczki pieprzu mielonego, 1 łyżeczka słodkiej papryki mielonej, 3-4 łyżki keczupu, 2 łyżeczki musztardy, 3-4 ogórki konserwowe pokrojone, 5-6 plastrów sera cheddar, 1 jajko roztrzepane oraz 1-2 łyżki ziaren sezamu białego. Czas przyrządzania 30 minut, łączny czas 1 godzina 55 minut, średnio trudny przepis. Przepis pochodzi z platformy od użytkownika matka_wariatka i wyjdzie nam z tego 8 porcji. Rozpoczynamy gotowanie. Do naczynia wlewam wodę. Po wodzie czas na drożdże, cukier oraz mąkę. Następnie dodajemy sól, przygotowany wcześniej olej oraz wybijamy 1 jajko. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie ciasta, że wszystko wrzucamy do jednego gara i się robi samo. No i cóż nam pozostało? Wyrabianie ciasta. To jest twarde ciasto, czas 2 minuty. Ciasto mamy już zagniecione. W międzyczasie musieliśmy natłuścić naszą miskę, ja już to zrobiłam i teraz przekładamy ciasto do miski, odstawiamy na 45 minut. Otwieram pojemnik. Jak widzicie, ciasto jest gęste. Można niemalże je w całości wyciągnąć. Formujemy z niego kulę i wrzucamy do miski. Do michy odstawiamy i w międzyczasie myję pojemnik, przygotowujemy nadzienie. Musimy teraz usmażyć na chrupiąco nasz bekon. Kładziemy go na suchej patelni. Ja włączyłam gaz pod patelnią i od razu to wykładam. Oczywiście mi nie wejdzie wszystko na raz. I w momencie, kiedy ten bekon nam się usmaży z obu stron na złoto-brązowy kolor, musimy go odłożyć na papier do odsączenia. Za chwilę wam to pokażemy. Czekamy, aż zacznie nam się przypiekać z pierwszej strony. Pierwsze bekoniki mamy już zrobione i odkładam tutaj na talerz wyścielony ręcznikiem papierowym. Nasz bekon już gotowy, usmażony. Wykonujemy kolejne kroki. Teraz musimy do pojemnika miksującego włożyć cebulę przekrojoną na pół oraz 1 ząbek czosnku. Dodaję jeszcze olej rzepakowy. Zamykam pokrywę i rozdrabniam wszystko 5 sekund, obroty prawe 5. Teraz będziemy dusić. W międzyczasie jeszcze była wskazówka, żeby to wszystko zgarnąć ze ścianek na dno pojemnika. Dusimy 3 minuty, 120 stopni, obroty prawe 2. Duszenie w tym momencie zakończone. Dodajemy teraz do cebuli, czosnku mięso mielone. Dorzucam nasze mięsko. Dodajemy teraz przyprawy. Sól, pieprz oraz słodka papryka. I będziemy ponownie wszystko dusić. 120 stopni, czas 8 minut, obroty prawe 1. Duszenie mięsa zakończone. W tym czasie piekarnik grzejemy 200 stopni. Spód tortownicy wykładamy papierem, do pieczenia odstawiamy. W razie potrzeby uduszone mięso odcedzić przez koszyczek i odstawić. Zaraz zobaczymy, jak to u nas wygląda. No faktycznie mamy troszkę tej wody, więc ja myślę, że my to sobie odcedzimy. Ciasto mamy wyrośnięte, w międzyczasie również wyłożyłam tortownicę papierem do pieczenia, całe dno tak jak było w instrukcji. Ciasto przerzucam na blat i musimy podzielić je stosunkowo w proporcji 2/3 i 1/3 ciasta. 1/3 pójdzie nam na wierzch, 2/3 będziemy teraz wykładać nim
blachę. Jak wiecie, jestem dobra w dzieleniu ciasta. No i co, teraz musimy to rozwałkować tak, żeby nam wypełniło dno naszej tortownicy oraz 3 cm w górę. Ja tutaj wałkuję nasze ciasto. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Ciasto rozwałkowane ja sobie tutaj w międzyczasie również przymierzałam, czy będzie ok. Wykładam dno tortownicy i zakładamy taki rancik 3 cm. Gdzieś tam jak będzie zaraz za dużo, to ja po prostu to zetnę. Na dno naszego ciasta musimy teraz rozłożyć mięso. Tutaj też robimy tak trochę, domyślamy się, że chodzi o mięso, bo zobaczcie, na cieście równomiernie rozłożyć mięso. Popatrzyłam, co mamy dalej, więc wydaje mi się, że po prostu tego mięsa dalej nie ma, czyli teraz je rozkładamy. Mięso mamy rozłożone, smarujemy teraz wszystko równomiernie ketchupem. My dołożymy jeszcze sobie odrobinę sosu barbecue. Rozsmaruję to wszystko. I teraz dajemy naszą musztardę. Układamy nasze ogórki. W instrukcji było, żeby pokroić wzdłuż, my pokroiliśmy w plasterki. Myślę, że to nie wpłynie ani na smak, ani na jakość naszej potrawy, a dzięki temu łatwiej będzie się kroiła i te ogórki nie będą gdzieś tam nam uciekały. Wykładamy teraz na górę boczek. Ja sobie boczek pokroję w takie mniejsze kawałki. Będzie właśnie później zdecydowanie łatwiej nam się to kroiło. Jak widzicie, po prostu na 4 przycinam. I też łatwiej możemy jakby w każdym kawałku, większe prawdopodobieństwo, że nam się trafi ten boczek. Boczek mamy rozłożony, na górę leci ser. Układamy ser, my mamy ser cheddar, ale też myślę, tam była instrukcja, że możecie użyć dowolnego sera. Myślę, że to nie wpłynie nijak na naszą potrawę. Na chwilę naszą formę musimy odstawić i pozostałą część ciasta rozwałkować tak, aby przykryć naszego burgera. Ciasto rozwałkowane, przykrywamy naszego burgera i musimy teraz, co istotne, dokładnie docisnąć te brzegi, które mamy tutaj na rancie, razem z brzegami naszego ciasta. Brzegi sklejone, czyli ostatni etap przed nami, smarujemy naszego burgera na grubo jajkiem, następnie posypiemy wszystko sezamem. Posypuję burgera sezamem. Piekarnik mam już rozgrzany do 200 stopni i wstawiamy naszego burgera na 35-40 minut. Gdyby nam się góra za bardzo zapiekała, musimy przykryć folią i tak pieczemy do czasu końca naszego pieczenia. 35 minut u nas. Nasz burger właśnie skończył się piec, także wyciągamy go z piekarnika i też w instrukcji była uwaga, żeby odstawić go na 10 minut przed pokrojeniem. Także upieczony odstawiamy na 10 minut. Tak się prezentuje nasz burger. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Słuchajcie, czas na krótkie podsumowanie. Ukroimy sobie fragment naszego burgera. Burger sobie odpoczął jakieś 10-12 minut po wyciągnięciu z piekarnika, także raczej nic nie powinno z niego wypłynąć. No jest nieźle. Ser się ładnie rozpuścił. No to co? Myślę, że czas na spróbowanie. Dobra, słuchajcie, bierzemy pierwszy gryz. Smacznego. Bo słuchajcie, tak to się prezentuje w przekroju. Pierwszy kęs za nami spróbowany, jeszcze jest wszystko turbo gorące, ale tak, smak jest perfekcyjny, wszystko jest takie wilgotne, nic nie jest suche. Ogólnie przepis jest dość bardzo popularny na różnych rodzajach grupach, każdy go zachwala i powiem Wam, że ja również się pod tym podpisuję. Wydaje mi się, że składniki są dobrane idealnie, ciasto jest miękkie, z zewnątrz jest chrupiące. W środku, jak widzicie, tak to się wszystko prezentuje. Moim zdaniem przepis godny polecenia. Wszystkie opinie, które biorą się z tego przepisu, raczej są prawdziwe. Myślę, że na pewno większość z Was już robiła, ponieważ ten przepis jest już od dłuższego czasu na naszych urządzeniach. No nic, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy robiliście, czy coś modyfikowaliście, jak Wam to smakowało. Ogólnie cały przepis jest dość, ciekawostką. Niby to jest burger XXL, no jak widzicie jest dość zdecydowanie XXL. Tak wygląda w porównaniu z moją dłonią. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!